Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia razem ze mną pysznej szarlotki z pianką. Jakie składniki będą potrzebne, już Wam mówię. Kilogram jabłek, ja tak dosyć drobno je pokroiłam, 3 szklanki mąki, u mnie orkiszowa biała, 1 kostka masła, około 3/4 szklanki cukru, 3 jajka i odrobina sody, tak około pół łyżeczki sody oczyszczonej. I jeszcze budyń 1 w proszku i blaszka u mnie 25 na 36 cm. 3 szklanki wcześniej przygotowanej mąki wsypuję do miski. I teraz masło, które tutaj mam przygotowane, pokroję sobie na drobniejsze kawałki i wrzucę do tej mąki. Odrobinę jeszcze soli dodam, szczyptę dosłownie, tak jak zawsze się to robi przy robieniu jakiegokolwiek ciasta. Masło najpierw na większe kawałki, za chwilę pokroję na mniejsze. Wykrojone masło wsypuję do miski z mąką. Rozbijamy jajka, białka wlewamy do osobnego naczynia, a żółtka potrzebne do ciasta, do miseczki. I tutaj mamy już masełko, można to zacząć powoli mieszać. Oczywiście możemy wszystko razem, tak żeby było szybciej, jest to bez różnicy. I żółtka wrzucamy. Do tego wrzucamy połowę ilości cukru, którą mamy, no około tyle, i odrobina sody wcześniej przygotowanej. I to wszystko teraz wyrabiamy na jednolite ciasto. Gotową kulę wkładamy do folii spożywczej i wkładam na chwilę, o jakieś około 10 minut do zamrażalnika. W tym czasie nagrzewam piekarnik. I w tej chwili gdzieś tak 3/4 ciasta odkładam. Z tego ciasta będę robić ciasto do szarlotki, a ten kawałek odkładam jeszcze do lodówki, może być w zamrażarce. Zrobię z niego kruszonkę. Zetrę go na tarce. I mój znany sposób, kładę sobie plasterkami na blaszkę, najpierw układam, potem sobie to jeszcze małym wałeczkiem delikatnie rozwałkuję, ponieważ jeszcze nie jest ono mocno schłodzone, to troszkę się rozwala, ale to w niczym nie przeszkadza. Ja takie cieniutkie staram się, żeby starczyło na całą blaszkę kroić. Dochodzimy prawie do końca. Zaraz to sobie jeszcze rozwałkujemy ładnie i uzupełnimy, jeżeli gdzieś zabrakło. Lekko posypię mąką, żeby się wałek nie kleił do ciasta. I troszeczkę sobie teraz rozwałkuję, żeby się ładnie połączyło. Najprostszy, mój znany sposób, żeby się nie bawić w rozkładanie ciasta. Teraz ubijamy białka, które też będą potrzebne do ciasta. Kiedy już białka są na sztywno ubite, czyli nie wylatują z naczynia, dodajemy resztę cukru. Następnie wsypujemy budyń i wszystko delikatnie mieszamy. Piekarnik już mamy nagrzany. Teraz przygotowujemy do końca nasze ciasto, czyli rozsypujemy jabłuszka. Ja ich mam bardzo dużo
Mogą być starte, mogą być tak jak ja je zrobiłam, czyli w małych kawałeczkach, które są większe, ale w większości starałam się zrobić takie małe kawałeczki. Jabłka posypujemy cynamonem. Ja bardzo lubię cynamon, zresztą go bardzo słabo potem czuć, więc nie żałujcie. Ja zawsze używam cynamonu cejlońskiego, bo jest dużo smaczniejszy, lepszy też, jeżeli chodzi o wartości. Na jabłuszka wylewamy teraz ubitą wcześniej pianę. Delikatnie rozsmarowujemy po całości, tak żeby wszędzie to białko dotarło, ta pianka. Ja jeszcze na tym etapie dodaję sobie wiórków kokosowych. Polecam, ciekawy bardzo smak. Można oczywiście zamiast tego płatków migdałów, też bardzo lubię. Dzisiaj akurat nie mam płatków, więc dużo wiórek. Pozostałą część ciasta tarkujemy na tarce nad tym ciastem, żeby powstała kruszonka. I gotowe ciasto wkładamy do piekarnika na 45 minut. I już nasza szarlotka jest gotowa. Pachnie naprawdę cudownie. No i bardzo apetycznie wygląda, także ja biorę się już do konsumowania, nawet takiej cieplutkiej, bo ciepła jest moim zdaniem jeszcze smaczniejsza.